Wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy. Sprzedający nie ma dobrej opinii niestety. Tak. O, krótko, nie ma dobrej opinii ten sprzedający. Nie wiem, ryzykuję, wchodzę po takim pomoście. Nie no, są tutaj pale wbite. No wjechaliśmy w taką nierówną drogę, ale to tylko taki dojazd jest, więc co? Nie no, cofnę się, zostawimy gdzieś tam i nasze możliwości się kończą i dochodzimy do momentu, gdzie nie damy rady dalej sami. Dzień dobry, dzień dobry. Nie uwierzycie, mamy weekend. Zobaczcie, jak pięknie słońce się chyli ku zachodowi. My dojechaliśmy na siedlisko. Tak sobie rozkminiam, ile razy my tutaj trawę na siedlisku kosiliśmy. Chyba w tym sezonie to z 3 razy, czyli całkiem nieźle. O, tutaj jest nowy okaz. Tutaj też coś wybija już. Piotruś rozłożył już miejsce naszego odpoczynku i wiecie co, tak sobie patrzę na tą tuję. Pamiętacie, ona była ucięta, była za wysoka i widzę, że to chyba pomogło. Zobaczcie, już tutaj są nowe pędy. Ona będzie nam chyba fajnie szła, odżyje. Także myślę, że to była dobra decyzja. Piotruś, co tam dzisiaj upiekłeś? Co Monisia tym razem? To jest chyba najprostsze ciasto z możliwych. No, nawet osoba, która nie umie piec, to ciasto powinno się udać. Czekamy. Mokre to czy suche ciasto? Mokre. To jest taki jakby biszkopt na oleju i do tego wkładacie owoce, jakie Wam się podobają. Monisia jeszcze zrobiła do tego, bo śliwki zostały, przygotowałam takie ala powidła, ale bez cukru. Patrzcie, co tu Monisia zrobiła. Jeszcze jakieś banany wyczarowała. No do jutra zbrązowieją, to dzisiaj jeszcze zahaczysz o żółtego. No i my na leżakach. Monia już przy kolacji swojej. To już dzisiaj będzie mój ostatni posiłek. Jakby to nie brzmiało. A może ostatni na tym siedlisku? W tym sezonie jeszcze nie. No jutro jeszcze będzie. I pojutrze. Tak może być. Rozkminiamy, co z kolejnym sezonem robić. Pomysły na życie różne się tworzą w głowie. I w związku z tym mamy plan przejechać się w okolicy, zobaczyć jakie są działeczki do sprzedania. Może byśmy się czymś takim zainteresowali. Nam wystarczy coś małego. Ale cały czas głowa nas męczy, że jest tutaj tyle pomieszczeń jeszcze, tyle miejsca do ogarnięcia. Pytaliśmy się Was w pierwszym filmie, czy sprzedawać, czy nie, no bo właśnie mówimy, że ten potencjał jest niewykorzystany i cały czas to z tyłu głowy gdzieś chodzi za nami. Przed nami zaraz noc, idziemy spać, budzimy się rano z nową głową, z nowymi pomysłami. I jedziemy coś I jedziemy zobaczyć, pooglądać jakieś inne miejsca. to, co jest na internetach, że Tak. tak powiem. Gdzieś mamy coś tam. Jakieś punkty mamy powybierane, które byśmy chcieli zobaczyć. Chcemy zobaczyć, jak my się będziemy czuć na tej działeczce. Witamy w naszej pięknej kuchni siedliskowej. Znajomy kadr, Monia przy garach, robi się jajecznica. Monia na lenivca. Nawet kupiłam boczek pokrojony. Wybieramy się na wycieczkę. Sami nie wiemy, co się wydarzy, co tam nam w głowie zaświta. Śniadanie wyjechało. Taka jajecznica dzisiaj. Smacznego. No i nastała ta chwila. Ruszamy, Piotrusiu. Ile mamy punktów? 4, nie? Które chcemy zobaczyć. Zobaczymy, co jeszcze w okolicy się trafi. Sami jesteśmy ciekawi, ale musimy to zrobić, żeby mieć... Czystą głowę. Tak. Dojechaliśmy do miejscowości, gdzie mamy zaznaczony punkt obejrzenia działki. Tak to się prezentuje. Zostały nam 2 minuty do celu. Generalnie to jest tak, że z nikim się nie umawialiśmy ani nic, po prostu z ogłoszeń wypatrzyliśmy lokalizację, gdzie to jest. Jedziemy tylko popatrzeć, poczuć miejsce. O, cmentarz jest! No to jak w domu się czujemy, odpoczywamy. Jeszcze 400 metrów. No i tu również czujemy się jak w domu. Akacje na prawo, akacje na lewo. Droga taka no żwirowa, ale utwardzona, nie? No jedziemy. Tak to się prezentuje. Ale to chyba nie to.
A, jest tutaj dróżka nawet idzie, droga, ścieżka taka. No idziemy do lasu zobaczyć. Nie no, aż tak zagęszczonej działki lasem to... Ale akacji nie ma. W zdjęciu mam skrzynki takie z prądem, nie? No właśnie, No. i tego szukamy, tych przyłączy. I są tam skrzynki. I tam też jest skrzynka. A chodź, bo tam jest coś jakby ogrodzone. Stoi kamperek. Jakiś autobus. No tak na początek to fajne. Widzisz, no to już ktoś sobie kupił i zaczyna ogrodzenie stawiać tutaj, nie? Tak, autko Ale sobie komarów tu postawił. latają, Czyli na razie słupki do ogrodzenia są. Kurde, ale mi w oko wleciał komar. no. Brzuski oznaczają granice działek, nie? No to była fajna działka. Tutaj sobie ktoś prąd podciągnął. Ciekawe, czy zastaniemy kogoś, to się spytamy. No ale właśnie jakiś taki stary autobus sobie postawić. No tutaj już jest przyłącze. No ta działka ma najmniejsze zagęszczenie drzew, nie? Dlatego jest kupiona. Dobra, to tutaj byliśmy, idziemy w tamtą stronę, jest taki prześwit. W sensie jakby mniej drzew było, zobaczymy. No nie, no takie miejsce na jakiś domek czy coś. Nie wiem, czy bym chciała Nie, tyle nie. drzew. I Nie, nie czuję na razie tego. nie czuję tego miejsca. Ale miejsce jakoś nie porwało mnie. I tutaj kolejna skrzynka. Ewentualnie mogłabym się zastanowić, to by mogła być ta. Jeśli w miejscu, w którym by mi odpowiadało, nie to miejsce, ale działka z taką przestrzenią, a nie z takim zagajnikiem leśnym. O to mi chodzi, nie? Że na przykład już jakieś takie stare drzewa są, ale jest taka, wiesz, przestrzeń, a nie taki las. No to już lepiej. Jedziemy dalej, to był pierwszy punkt. Upatrzyliśmy sobie teraz taki obręb, okolice Jeziorska. O, i tutaj taka rekreacyjna działeczka, domek. I powiem wam, okolica mi się zaczyna podobać. Okolica okej. Zobaczymy jak działeczka. No normalnie muszę wam pokazać, tu jest jakby luksusowo. O tym sądzicie? Kurde, panie. No i to są działki typowo rekreacyjne. Tak. Może być działka od płotu, tak do tego miejsca gdzie samochód stoi, bo tam No jest tak mniej więcej. sprzedana. No. Aha, czyli Tak, tutaj ta te- jedna jest taka, bo są podzielone, widzę na mapie i Tak, no, tu pewnie od płotu tutaj te drzewa, nie? Są. tak, no tak jak samochód Jak stoi, początek między tymi dwoma samochodu. sosnami. Aha. Nie jest No to jest ta działka. Działeczka się tak prezentuje. No jakoś tam jeden świer by pewnie gdzieś był do usunięcia. No i to jest ta działeczka od tego płotu. Tutaj gdzieś pan pokazywał jak auto zaparkowane. No tak, mniej więcej tutaj do tych drzew. Świerków, taka działka. O, stąd tam. No tu lepiej niż to pierwsze co widzieliśmy, nie? Tak, tu zdecydowanie przyjaźniej. Tutaj jest taki na mobilny domek, nie? Miejsce. No tak, mniej więcej tak. Jesteśmy na drugiej działce. Tutaj mamy, to jest brzoza. Od tej brzozy jakby jest granica. Mniej więcej. Ta działeczka jest większa. I ona jest taka, powiem ci. Ta działka jest od tego drzewa do tamtych. Ona jest taka trochę większa, ale ona jest bardziej fajna. Tutaj sąsiad, rozmawialiśmy, już nam mówi, żeby kupować dwie w jednej linii, bo byłoby fajnie. No mówię, że kupiłoby się, wieść tylko pieniądze gdzieś. To nagrywamy na pamiątkę jak to wygląda. I jedziemy dalej. Ja jeszcze chcę zobaczyć do wody, jak to jest Tak. daleko, czy jakiś dojazd jest, dojście. Jak wygląda brzeg? Tak. Powiem ci, że emocje mam. Kurczę, naprawdę kusząca sprawa, kusząca. Tylko pieniądze mieć. Zobaczcie, co przed nami. Taki jest dostęp do wody, taki jest zjazd. No jest tabliczka zakaz kąpieli, czyli uroczo. O, tak to się prezentuje, jedziemy. Tutaj jest taki dostęp do wody. W zależności jak jeziorsko tama puści wodę, jest tutaj mniej i więcej. No powiem wam szczerze, no nie będę was okłamywać. Zobaczcie, zielono. Nie pozwoliłabym dzieciom, żeby tu się weszły i kąpały. No to jest minus tego miejsca. Jesteście nad wodą, jesteście nad jeziorem, ale z tej najbliższej strony wejścia nie macie dostępu. Nie wiem, ryzykuję, wchodzę po takim pomoście. Nie no, są tutaj pale wbite. Widok jest taki. A to oceniamy tą
miejsce dla nas. Ja tak od 1 do 10 daję 8, nie? No, może być. Piotruś jeszcze właśnie sprawdza, jak daleko jest do tej przystani jachtowej, do możliwości skorzystania z kąpieli nad jeziorem. 14 minut autem? To jest Nie, rowerem. rowerem 14 minut. 7 minut samochodem, niecałe 5 km stąd. Cóż, po prawej stronie nam się ukazuje, jest woda, to co chcieliśmy. Także no mamy dużo do przemyślenia. Jedziemy kolejne oglądać. No. Jedziemy kolejne oglądać. Jest trochę tutaj tego w okolicy. Dojeżdżamy do kolejnej działki, która jest na naszej mapie odwiedzenia dzisiaj. No i jak wasze odczucia? Bo nasze są... No jest No. inaczej niż tam. No. Jeszcze 150 Nie mamy metrów. emocji, ale zobaczymy. Może się jakieś pojawią za minutę. Alpaki mijamy tutaj. Dzieci już tu są zachwycone. Jeśli macie możliwość wcześniej podjechać na tą działkę, nie już z osobą, która sprzedaje tą działkę, tylko popytać się sąsiadów, jak to wygląda, jakie jest sąsiedztwo i tak dalej, bo można się dużo dowiedzieć i nie skupić się tylko na jednej osobie, tylko z 2-3 osobami porozmawiać. Tutaj również odbyłam rozmowę. Tak się prezentują te działeczki. Tu już jest inna może być to, droga. tak naprawdę, ten las. To może ta działka, to może być ten las. Tak. Nie, tutaj nie czuję tego klimatu. Wyjeżdżamy stąd. Wyjeżdżamy. Sprzedający nie ma dobrej opinii niestety. Tak. O, krótko. Nie ma dobrej opinii ten sprzedający. A te działki z kolejnego punktu poszły nam bardzo szybko. Dobrze porozmawiać właśnie po sąsiedzku, jak to wygląda i tak dalej. Także zebraliśmy informacje, nie ma prądu, nie ma wody, także studnia wchodzi we własnym zakresie, głębinówka. No i tyle. No. 4 minuty i kolejna działeczka. Zobaczymy, jakie tutaj będą emocje. A ostatnia działeczka, bo to już będzie ostatnia z wyjazdowych działek. To jest pierwsza, którą znalazłem na Oliksie. I ja też ją widziałam, więc wspólnie jakby każdy szukając znalazł tą samą działkę. 500 metrów i będziemy na działeczce kolejnej. Jest, ja już widzę, stoi nawet już kawał chałupy na niej. Zaraz wam pokażemy. Jak się da dojechać jakoś od drugiej strony. Widziałem już skrzynkę elektryczną, że stała przy drodze. No i jest tu działeczka przy drodze. Zjeżdżamy z głównej drogi. No wjechaliśmy w taką nierówną drogę, ale to tylko taki dojazd jest, więc co? Nie, no cofnę się, zostawimy gdzieś tam i z drogi sobie zejdziemy do tej działki. Tak, lepiej będzie z drogi niż tutaj wjeżdżać w ten zagajnik i ta No, droga jeśli jest to jest taka... tylko jedyny dojazd do tej działki, to też tak do kitu trochę. No jedyny, a ta droga po prostu jest tak przechylona, więc autem byśmy szorowali tą... Malutka ta droga, to jest ścieżka na rowery, a nie na samochód. Jesteśmy na drodze i z drogi już widać tą działeczkę. No ten dojazd, jak widzieliście, nie jest za specjalny. Ta działka jest taka ogrodzona, nieogrodzona, nie? Jest taka, o, taka. No też dobry majster robił ogrodzenie. No taki coś twojego typu, nie? Tam jest skrzynka elektryczna. Czyli prąd jest. Jest skrzyneczka. Nie będę tam wchodzić, bo są krzaki, chęchy. Chyba na środku jest jakaś taka studnia, by wyglądać. Nie, to jest grill. Nie, tu zaraz wiesz, jest ta główna droga. Auta jeżdżą. Wjazd, wiesz? Tak mi się wydaje. Gdzieś tam jest wjazd, Chyba jeszcze tak. drugi. Przejdę. No to wjedź tam, ja tutaj pokażę. No i ta działeczka się tak prezentuje. Przyczepa niby była używana i ona może zostać, ale nie musi. Kwestia dogadania w cenie. Tutaj tak ktoś kombinował, taki grill sobie zmajstrował. Moje odczucia są takie, że nie. Trzeba właśnie jechać i zobaczyć, jak się czujemy w danym miejscu, jaka jest energia. To się może wydać dziwne, ale coś oglądając w internecie, na zdjęciach, robi całkiem inne wrażenie. Ja mówię, że nie czuję, a ty? Mówię, że byliśmy zachwyceni w internecie, Ja a... się ucieszyłem, bo dojazd znalazłem. Bo tam, to jak gadaliśmy wcześniej, kiepski był dojazd, ale jest dojazd.
No ze zdjęć to wyglądało najlepiej, no tylko że teraz z tym co tam widzieliśmy, Powiem Ci, że dla mnie ona jest za duża. nic, zrobiliśmy rozeznanie. Ile dzisiaj odwiedziliśmy tych działek? 4 działki. Obudziliśmy się z kolejnymi nowymi emocjami, no i tak sobie tutaj spoglądamy na to nasze podwórko i rozkminiamy. Sobie tak leżeliśmy rano, rozmawialiśmy i doszliśmy do jednego wniosku, że wiecie o co chodzi w tym siedlisku, gdzie mamy problem w głowie? Że tu jest dużo do zrobienia i nie mamy już po 20 lat i tyle energii i siły, ale jest proste rozwiązanie na to wszystko. To, co nie możesz zrobić, możesz zlecić firmie, która Ci pomoże. I nie musisz brać całej odpowiedzialności, ciężaru pracy na siebie, tylko możesz sobie w ten sposób pomóc. I tak naprawdę chyba razem doszliśmy do wniosku, że to, co byśmy wydali na, dajmy na to, czystą działkę, która jest dopiero do ogrodzenia, do podłączenia wody czy coś, no nie ma znaczenia. Na której też byłby ogrom pracy, na której też byłby której ogrom też byśmy sami pracy. nie zrobili. Której też byśmy sami nie zrobili. I tak sobie myślimy, dochodzimy do wniosku, że jak zdecydujemy się na właśnie na przyjęcie po wynajęciu firmy i zapłaceniu, to chyba lepiej, że miejsce zrobimy sobie tutaj do życia takie, jakie chcemy. Zwłaszcza, że pomocą. już zaczęliśmy trochę tu robić. No i tak dochodzimy do momentu, że no bez sensu to porzucić chyba i zaczynać coś nowego rozgrzebywać. Po prostu no przerażał nas ogrom pracy jeszcze tutaj, wszystko do posprzątania, tak? No ale co? Wy tego nie widzicie, co jest do posprzątania, bo jest teraz ładnie zarośnięte, ale tam jest. Tutaj ta wiata, co jest obok stodoły, jest do ogarnięcia. My tego nie damy rady sami zrobić. Za stodołą też jest do ogarnięcia. Stodole, W stodole. To są po prostu gabaryty po stare meble, różne po rzeczy, słoiki. domownikach, którzy tutaj żyli, tak? Tak. To oprócz kosztu działki doszłyby też i koszty inne i też ogrom pracy, którą jakbyśmy przełożyli tutaj, no to mamy tu też jest dużym wyzwaniem, bo Doszliśmy teraz do etapu tutaj na siedlisku, do takiego etapu, że to, co mogliśmy zrobić sobie własnymi łapkami, we własnym zakresie, coś tam podubać, coś tam pomalować, odświeżyć, odrestaurować, panele jakieś położyć, to nasze możliwości się kończą i dochodzimy do momentu, gdzie no nie damy rady dalej sami zrobić. Musimy sobie też jeszcze wymyśleć i pomyśleć, jaki potencjał może mieć i jaki pomysł tutaj na to siedlisko. Jak już Piotruś tutaj... dzisiaj wynalazł stodołę na wesela. Nie, no nie powiem, bo praktycznie identyczna i tylko kwestia No bo posprzątania, nie, bo zaczęliśmy szukać sobie takich inspiracji, co można zrobić ze stodołą. No ale różne rzeczy można w tej stodole zrobić. Ja myślę, że ale- przyszły rok to będzie właśnie, nie wiem, projekt stodoła. Zobacz, ile znajomych było już, nie wszyscy byli pokazani, że byli, ile jeszcze by chciało być i często słyszymy, że weźcie coś z tym zróbcie, żeby można po prostu normalnie przyjechać. No kurde, Namiot rozbić, namiot nie? chociaż rozbić Pobyć i tutaj. pobyć sobie tutaj. No nam to się nie mieści w głowie, no to nie jest tak zrobione, żeby tutaj przyjeżdżać, nie? No ale chcielibyśmy tutaj całkiem właśnie już z pomocą jakiejś firmy sprzątającej, równającej teren, po prostu zrobić sobie tutaj taki azyl, jak oglądamy gdzieś jadąc i mówimy, o fajny domek ktoś ma, fajnie sobie ktoś mieszka, tak? I doprowadzić do takiego stanu. No i co? No i tyle z tego dnia. Jeszcze mam tutaj dzisiaj plan, bo odkryłam, że mam tutaj chyba świerk, którego w ogóle zapomniałam, że jest. On był taki malutki, jak go pamiętam. Także tutaj też chyba dzisiaj będę musiała to wyczyścić i zostawię ten sam świerk. Tego octowca, już wiem, że to octowiec chyba też tutaj zostanie. A w koło czysto. No i mówiliście, żeby tego też wyrzucić, bo to będzie się rozsiewać. Ale wydaje mi się, że nad tym jestem w stanie zapanować. Na akacje właśnie przez to, że wyjechaliśmy na te działki, spotkaliśmy pana ogrodnika, no i powiedział, że jedynym rozwiązaniem na akacje to jest niestety chemia. No i może się to komuś nie podobać, ale my chyba będziemy, no nie chyba, bo będziemy musieli to zrobić, tak? Albo się pozbywamy i mamy święty spokój, albo się bawimy w wyrywanie i nie mieszkając na stałe, będzie to problem, bo mówię, jak ktoś mieszka na stałe, to nie ma problemu, sobie idzie, dziabnie i nie zwraca uwagi, nie dochodzi to do takich rozmiarów, mówi, a jak mieszkacie tak tylko weekendowo, mówi, to powiercić dziury w korzeniach,
Tak jak tutaj, no, czy to właśnie mikroognisko, mówię, no jedno zrobiliśmy, no i tu w koło niby nic nie wyrasta, no ale jednak gdzieś tu się coś uchowało. Czy mamy z tyłu głowy to, że jeśli coś zrobimy, to będzie to w lepszym stanie dla dzieci, tak? No To to, też to nas, zgadza się, że nie tak. robimy tego tylko dla siebie, tylko no... Piotruś, zjesz kanapkę z pasztetem? Nie, dzisiaj zjem sam. Jestem teraz na tyłach stodoły. Tutaj jest ta stodoła nasza. I tu jest ta wizja, którą ja widzę. No ale zobaczcie, tu jest tył stodoły. I teraz tak, jakby sobie tutaj ten teren cały oczyścić. Zobaczcie, o tam są właśnie gabaryty, śmieci jakieś. Tutaj znowu akacje. Tutaj jakieś znowu szpargały. Jakby to wszystko tutaj, ten teren sobie oczyścić. I teraz tak, wyobraźcie sobie, otwieramy te wrota i tam piękny zachód słońca. I mamy taki tarasik z widokiem na zachód słońca. No właśnie. I teraz jesteście w środku w stodole. Tam jest, drzwi są na podwórko. I takie piękne przejście z podwórka tutaj na zachód słońca. Ja to widzę. Tylko sam tego nie ogarnę. Tu musi przyjechać jakiś sprzęt, to wszystko wyrównać, oczyścić i wtedy to będzie miało ręce i nogi. Bo tak samemu, własnymi łapkami to można to robić i za dużo efektów wtedy nie widać. Te akacje usuwamy, wyrównujemy, ta akacja duża zostaje, te boczne Tam zostają. gabaryty, śmietnik trzeba wywalić. Gabaryty wyrzucić. No fajna miejscówka na zachód. No Nawet widzisz? tam, ja myślałam tam przy domu, ale tutaj jest fajniej. To jest lepiej, otwierasz sobie wrota. Dzisiaj jest ciepły dzień, ale tutaj nie jest parno. No jest rano jeszcze, nie? No rano, no jest godzina 10:30 i tutaj ja bym zrobiła podłogę z OSB, to wszystko wywaliła. Tu albo tam, nie? Tutaj, bo jak będzie zachód, to zachód jest tam i jak sobie nawet tu byś siedział, to widzisz, a jak usiądziesz po tamtej stronie, to nie widzisz. W sumie rację. No. I tu są fajne belki, zawiesić jakiś hamaczek, huśtawkę, znaczy w sensie od tej belki do tej belki belkę i jakiś taki, wiesz, coś zrobić, żeby było fajnie. No widzisz, no jest to Wystaw miejsce tą z potencjałem, przestrzeń. tylko trzeba to wszystko oczyścić, no. Wiesz co, no otwierasz wrota na przestrzał, wjeżdża ci ta łycha i ci to zgarnia, a my byśmy to No robili zgadza cały się. dzień. Przecież ja tutaj Ty na masz początku, alergię, to byśmy się tu udusili po prostu. ja tutaj na początku sezonu, pamiętasz, zacząłem to grabić, ściągać. To właśnie ta kubka jest, co udało mi się ściągnąć i się poddałem. Bo mówię, to jest bez sensu. No, i Musi wejść tu stamtąd- jakiś sprzęt po prostu. No, w samo południe latem przy 30 stopniach tu jest sauna, nie? No tu też możesz sobie wejść, posiedzieć 5 minut w saunie i nie musisz palić w piecu. Wiesz, nie? jak się otworzy z jednej i z drugiej, A to może jakby nie basen będzie. tutaj postawić? Nie nagrzałoby się fajnie i cieplutko i wchodzisz se pod dachem do basenu? Deszcz, nie deszcz, Deszcz, nie? nie deszcz, sobie siedzisz, nie? No tak, przecież w Brico widzieliśmy Taki namiot. te namioty właśnie na baseny. Po co taki namiot, tak można tu postawić? No trzeba pomyśleć, to nie jest głupie, to nie jest głupie. Nic ci się nie nasypie z góry. Tak, żadna akacja, żadne paproszki, nie? Tutaj, no dobra, no mamy do myślenia, mamy do ogarnięcia. W ogóle ten strop nie ma na gwoździe, tylko na takie pale drewniane. Aha. Takie kliny jakby. Kliny, no. Gwoździe No. to dopiero wchodzą od blachy. Stara I dobra tutaj szkoła. też jest na klin, tu nie ma gwoździa tabelka. Mhm. Tutaj tak samo. No. Musimy po prostu sprzęt zorganizować i to sobie tak działać powolutku. Tak, ja już mam kolejną wizję, kolejny przypływ energii, ale musieliśmy jechać, zobaczyć, żeby mieć spokojną głowę i żeby wrócić i móc docenić potencjał. Koniec tego leniuchowania, godzina, którą mamy, 11, a więc rodacy do pracy. Biorę się tutaj za porządeczek.
Jest patent kolejny. Wziąłem wyżynarkę, żeby powycinać te gałęzie tutaj. Normalnie daje radę wyżynarką. Pewnie ostrze się stępi, ale i tak już swoje przeżyło. I tak jest do wymiany. Patrzcie jak przejrzało, elegancko. Myślę, że tutaj na te korzenie co wystają, No. może jakiegoś takiego grzyba, żeby to... Są takie do Spróchniało, kruszenia korzeni. Dokładnie. Musimy kupić i obłożyć to jakoś, nie wiem jak to się tam robi. Nie wiem, słyszałam... Jest instrukcja na opakowaniu na pewno. Musimy o tym pomyśleć, to korzenie. No i iglak nam tutaj się ujawnił. Iglak zostaje. Obiad nadjechał. Bardzo głodny. Nie, tak umiarkowanie. Nie ma co się przejadać, linię trzeba trzymać. Tam zobacz, czy się podpiekły Wyglądają, że tak. jeszcze buraczki. Lubicie takie niedzielny obiad? Ziemniaczki mielone i buraczki? To jest najlepszy obiad, jaki może być. Można jedną ręką ogarnąć, nie? No, Tyle czy jeszcze? wystarczy. Zawsze Dobrze. można dołożyć. Dobrze, to narobiliśmy smaka, to fajnie. To smacznego. To smacznego. Miłego popołudnia, jak to oglądacie. I kolejny weekend na siedlisku dobiega końca. Głowa pełna wrażeń, pełna różnych myśli, pełna emocji. Idziemy jeszcze do majstra. A no właśnie, mamy tutaj naszego majstra. Majster zaprzyjaźniony nasz, mieszka niedaleko. Także jedziemy od razu przedstawić mu nasze pomysły. Zasięgnąć opinii od niego, w którą stronę iść. No i zobaczymy. Czekamy też na wasze opinie, wasze komentarze, co wy na nasze pomysły. My już na trasie, po odwiedzinach u majstra naszego, dużo pomysłów i dużo nam rozjaśnił, jak można coś zrobić, podpowiedział. Także my weekend zakończyliśmy bardzo owocnie, mamy dużo do przemyślenia, wracamy oby szczęśliwie do domku. Czy ty, Piotrusiu, chcesz coś powiedzieć? Majster nam rozjaśnił dużo rzeczy, dużo spraw, które dla nas były nie do wykonania, a majster nam pokazał niektóre narzędzia, które mogą ułatwić życie i sprawę, także będzie ciekawie w przyszłości. Także dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie. Do następnego miłego. Bajo. Bajo.